Cześć! Jak myślisz, za czym Polacy, którzy mieszkają za granicą, tęsknią najbardziej? W tym odcinku opowiem Ci, za czym ja tęsknię, mieszkając w Dubaju. Zapraszam na odcinek. Jeśli się jeszcze nie znamy, nazywam się Paulina Lipiec, jestem nauczycielką języka polskiego i prowadzę stronę www.polskidaily.eu. Powiem Wam szczerze, że było mi trudniej stworzyć listę rzeczy, za którymi bardzo tęsknię, niż listę rzeczy, których mi kompletnie nie brakuje. Ale jakoś to zrobiłam. I po pierwsze, brakuje mi polskiego jedzenia. Oczywiście, nie mówię tylko o domowych pierogach, bigosie, gołąbkach. Tak, to też jest bardzo dobre i tęsknię za tym, ale większość z tych rzeczy mogę zrobić w domu. Po prostu mi się nie chce. Mówię tutaj o produktach, które można kupić w każdym polskim sklepie, a szczególnie w takich sieciach jak Biedronka czy Lidl, czyli sklepach, dyskontach z produktami o dobrych cenach i dobrej jakości. Konkretnie mówię na przykład o kefirze, o chłodniku z Krasnego Stawu. Chłodnik litewski to taka zupa z buraków, ogórków, czosnku i kefiru. Można ją kupić w butelce. Brakuje mi na pewno różnego rodzaju kasz, jak kasza jaglana, kasza jęczmienna, kasza gryczana. Będę miała problem, żeby to przetłumaczyć na angielski. Oczywiście mogę kupić kaszę gdzieś tutaj w jakimś specjalistycznym sklepie, ale zapłacę za nią jak za złoto. Jeśli mówię już o kupowaniu. W Polsce istnieją drogerie. Drogerie to takie sklepy z kosmetykami i detergentami, jak na przykład Rossmann czy Hebe. One są na tyle fajne, że oferują produkty naprawdę wielu producentów z różnych półek cenowych. Więc możesz kupić krem za 15 zł i możesz kupić krem za 250 zł. Idziesz na zakupy jeden raz, kupujesz płyn do prania, kupujesz mydło, żel pod prysznic, tusz do rzęs, wszystko razem i takich firm, jakie lubisz. Poza tym Polska ma kilku naprawdę dobrych producentów kosmetyków, jak na przykład naturalne kosmetyki Toupa, firmy takie jak Dr. Irena Eris, Bielenda, Wianek, Mokosz, Ziaja, no i oczywiście producent kosmetyków kolorowych, które można znaleźć za granicą, Inglot. O Inglocie opowiadałam w jednym z moich poprzednich odcinków podcastu, więc jeśli chcesz posłuchać, jaka była historia tej firmy, to kliknij w link w opisie tego odcinka. A i oczywiście subskrybuj i polub to wideo. Następna rzecz, za którą tęsknię, to polska natura. W Polsce mamy naprawdę dużo lasów i pól i dosyć sporo parków w miastach. Może nie jakoś rekordowo dużo, ale jeśli mieszkasz w Warszawie, to bez problemu znajdziesz duży park na niedzielny spacer. Mnie szczególnie brakuje wycieczek do lasu. To jest coś, co moja rodzina zawsze lubiła robić, szczególnie w weekendy i szczególnie latem i jesienią, kiedy jest sezon na grzyby. Jeździliśmy wcześnie rano do lasu na długie wędrówki i poszukiwanie grzybów lub jagód. Można w lesie znaleźć czarne jagody, borówki itd. Dzięki temu taki spacer po lesie nie jest tylko nudnym spędzaniem kilku godzin na myśleniu o życiu, ale mamy konkretne zadanie, a Polacy lubią zadania. Nazbierać wiaderko grzybów, na przykład kurek. Jeśli nie udało nam się znaleźć niczego w lesie, to
to wracając do domu prawdopodobnie możemy je kupić przy drodze, bo są tacy grzybiarze czy zbieracze owoców, którzy mieli więcej szczęścia i sprzedają je właśnie przy drodze. Jak już mówiłam o jagodach i borówkach, no to w Polsce mamy owoce sezonowe. Mamy dosyć sporo jagód, na przykład porzeczki, czarne porzeczki, czerwone porzeczki, białe porzeczki, agrest. To wszystko rośnie w konkretnym sezonie, a więc w lecie. Zaczyna się chyba od truskawek, które gdzieś pod koniec maja są na straganach. Można je kupić na przykład na ulicy w specjalnej budce z truskawkami. Kilka tygodni później pojawiają się czereśnie i tak rozkwita sezon owocowo-warzywny. Ludzie kupują truskawki i robią z nich w domu dżemy na zimę. Bardzo lubimy robić w domu przetwory, więc mamy dżemy truskawkowe, mamy soki malinowe. Jak już jesteśmy w lesie i zbieramy grzyby, to marynujemy grzyby. Potem jest sezon ogórkowy, robimy ogórki kiszone. I dzięki temu krok po kroku przez całe lato tworzymy naszą zimową spiżarnię. Nie wiem jak wy, ale taka spiżarnia daje mi takie poczucie domowego ciepła. Jak w domu jest domowy dżem, to wszystko jest w porządku. I kolejna rzecz, której mi brakuje, to rodzinne spotkania. To może być zaskakujące, bo nie jestem zbyt rodzinną osobą, ale spotkania przy dużym stole z okazji czyichś imienin, urodzin, chrztu, komunii czy rocznicy ślubu są naprawdę przyjemne. Szczególnie kiedy pojawia się na stole dużo polskiego jedzenia. Na przykład sałatka jarzynowa, jajka w majonezie, odgrzewany bigos ze świąt, kompot i domowe nalewki. Nalewki, czyli słodkie likiery, szczególnie takie robione w domu, to jest coś, za czym bardzo tęsknię. Nie jestem jakąś wielką fanką alkoholu, nie myślcie sobie, że codziennie piję wino do Netflixa, ale kieliszek słodkiej wiśniowej nalewki, czyli wiśniówki, bardzo dobrze mi się kojarzy. Poza tym, przy takim spotkaniu rodzinnym, przy takim rodzinnym stole można dowiedzieć się o wszystkich rodzinnych plotkach i poczuć się częścią grupy. A kiedy mówię już o grupie, to zdecydowanie należę do ludzi szczerych, typowych Polaków, którzy nie owijają w bawełnę i mówią prosto z mostu. Jeśli nie zrobiłeś pracy domowej i generalnie byłeś leniwy na ostatnich 5 lekcjach, to powiem ci, że jesteś leniem. Nie będę udawać. I właśnie tego mi brakuje, że kiedy źle wyglądam, ktoś mi powie: Paulina, coś dzisiaj źle wyglądasz, czy wszystko jest w porządku? Polacy potrafią być szczerzy do bólu. Nie zawsze to może być przyjemne, szczególnie kiedy jesteście przyzwyczajeni, że wszyscy wam słodzą. Jeśli zapytacie Polaka, jak ci minął dzień, to jeśli miał zły dzień, nie będzie mówił, że wspaniale, cudownie i kocham swoje życie, tylko powie: zepsuł mi się samochód i pokłóciłem się z żoną. Ja to bardzo cenię. Podoba mi się też, że w języku polskim panuje pewna równość. Chodzi mi o to, że jeśli rozmawiacie z profesorem, powiecie do niego per pan, panie profesorze. Jeśli rozmawiacie z robotnikiem, który przyszedł do waszego domu, żeby naprawić coś w łazience, powiecie również per pan. Na przykład możecie zapytać, czy napije się pan herbaty. Wszyscy są pod tym kątem równi. Tutaj w Dubaju zawsze krzywię się, kiedy ktoś do mnie mówi per madam, bo ja żadną madam się nie czuję i nie wiem, czy powinnam odpowiedzieć do kelnerki również per madam. Następnym punktem
są ogniska i grille. To jest chyba ulubiony sposób spędzania wolnego czasu wśród Polaków w porze letniej, w lecie. Każdy ma zestaw grilla w domu, który wyciąga na wiosnę, obserwuje pogodę, czy już jest wystarczająco ciepło i albo w ogrodzie, albo gdzieś na balkonie, chociaż to może być nielegalne, rozpala grilla. Ale jeszcze fajniejsze od grilla są ogniska. I nawet w Warszawie są miejsca, gdzie można rozpalić ognisko. Trzeba kupić zapas kiełbas, trzeba przygotować kije, na których te kiełbasy się będą piekły. Można nawet pójść krok dalej, zawinąć ziemniaki w folię aluminiową z czosnkiem i masłem i upiec je w środku ogniska. A jeśli ktoś z Was umie grać na gitarze, to warto się nauczyć takich ogniskowych piosenek, jak na przykład Gdy strumyk płynie zwolna albo Hej sokoły. Bo jak już wypijecie kilka kieliszków nalewki albo wódki, to na pewno będziecie mieć ochotę śpiewać. Ostatnia rzecz na mojej liście rzeczy z Polski, za którymi tęsknię, to księgarnie. I myślę, że każdy, kto mieszka za granicą i lubi czytać, tęskni trochę za księgarniami, które oferują książki w jego języku. Jak dostaję newslettera z Empiku czy z innych księgarni w Polsce, to zawsze jest mi żal, że nie mogę zamówić tych wszystkich nowości, które bym sobie poukładała na półce i szukała czasu, żeby je przeczytać. Ale może to dobrze, bo wtedy wydałabym wszystkie swoje oszczędności na książki. No dobra, to była już cała moja lista. Jeśli Ty też mieszkasz za granicą lub mieszkałaś, to czego Ci brakuje? Czego Ci brakowało z Twojego kraju? Czy to też było jedzenie? Czy to też był sposób, w jaki zachowują się ludzie? Zostaw mi swoją opinię albo swoją historię w komentarzu. A jeśli szukasz materiałów do nauki polskiego, to mam dla Ciebie dobrą informację. Do końca października możesz zapisać się na mojej stronie www.polskidaily.eu z 30% zniżką. W polu voucher wpisz słowo nalewka. Link do strony znajdziesz w opisie odcinka. A jeśli chcesz obejrzeć inne moje vlogi, to kliknij albo tutaj, albo tutaj. Do zobaczenia w przyszłym odcinku. Cześć!